Siema, witam w nowym odcinku z serii Drift Projekt. W dzisiejszym materiale będziecie mogli zobaczyć, jak wzmacniamy przednie kielichy w Subaru oraz unboxing nowych części. Lecimy! Przyszły właśnie do mnie dwie nowe paczki od firmy FMIG. Tak więc polecimy zaraz sobie z unboxingiem. A jeżeli chodzi o progres prac nad Subaru, sytuacja wygląda tak, że zawiozłem właśnie auto do firmy Max Racing, gdzie Marek już właśnie działa z tym pierwszym etapem prac. A ja bardzo mocno pracuję nad pozyskiwaniem części, ponieważ założyliśmy sobie jakby plan terminowy, kiedy co ma się wydarzyć. I wiem, że jak Marek zrobi swoją robotę, to ja muszę też być przygotowany z częściami, dlatego pracuję nad tym dosyć mocno. I polecimy sobie teraz z unboxingiem, zobaczyć, jakie części będą montowane w Subaru. Tu jest przygotowana piękna sceneria, kamerka GoPro, którą założę na klatę. Tak więc lecimy z tematem. Damn, ale się błyszczy. Tutaj mamy kolektor ssący od firmy FMIG. Jest to kolektor wykonany cały z aluminium i jest on dedykowany właśnie do silnika 2JZ GL. Tak więc o, tutaj można sobie zobaczyć. Tutaj przychodzi przepustnica, konkretny otwór. W zestawie mamy jeszcze dodatkowo przepustnicę. Aczkolwiek niestety ja jej nie będę używał, ponieważ z Markiem umówiliśmy się, że w moim aucie zainstalujemy przepustnicę elektryczną z BMW X5. Tak więc ta zostanie w sumie, albo ją sprzedam, albo sobie zostawię na zapas, lub może nie wiem, do innego projektu. Wiadomo, że zastosowanie przepustnicy na linkę ma jakby swoje plusy i minusy, ponieważ no jakby nie patrzeć, jest mniej awaryjna niż taka przepustnica elektryczna i pedał elektryczny. Są to dwa elementy elektryczne, które mogą zawsze się popsuć. Aczkolwiek zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie z takiego tytułu, ponieważ będziemy, krótko mówiąc, chcieli zrobić dobrze wystrojony anti-lag system. Dlatego taka decyzja, nie inna. Tak więc ten element mi się na tą chwilę nie przyda. Tutaj mamy części montażowe do kolektora ssącego. Tutaj mamy jeszcze jeden element, którym jest listwa paliwowa. Lecimy z kolejnymi paczkami. Tutaj mamy łącznik elastyczny wydechu od firmy FMIG. Kolejna część układu wydechowego jest to wabant o średnicy 76 mm i jest to taka obejma zaciskowa, której się używa właśnie do łączenia wydechu. Tutaj mamy podstawkę pod filtr oleju. Jest taki relokator, można powiedzieć, ponieważ będziemy przynosić jakby filtr oleju w inne miejsce. Mamy to wszystko na gwincie. I dzięki temu też tak naprawdę możemy sobie zrobić wyjście na chłodnicę oleju, tak żeby wiadomo, wszystko działało w możliwie najlepszej temperaturze. Tutaj mamy sondę lambda firmy Bosch, oznaczenie 4.9. Zastosowanie tak jak w każdym innym aucie. Nowa pompa oleju. Oryginalna od Toyoty. No jest to jeden chyba z podstawowych manewrów w momencie, kiedy się składa silnik od zera. Silnik, jaki będę montował w Subaru, będzie to silnik 2JZ.
ale z oznaczeniem GE, nie GTE, co oznacza tak naprawdę, że czeka nas dodatkowa obróbka silnika, którą mam plan pokazać. Mam nadzieję, że wszystko się uda w taki sposób, żebyście zobaczyli też tak naprawdę, jak się montuje taki silnik do motorsportu od zera. Teraz w tym momencie chciałem też podziękować Dominikowi, który mi sprzedał swój silnik, który tak naprawdę odłożył dla siebie jako setup na przyszłość. Sprzedał mi go, dowiózł mi go do firmy Max Racing, za co mega dziękuję. Tak więc pozdro i lecimy dalej z unboxingiem. 6 takich samych pudełeczek od firmy Bosch. Tutaj mamy wtryskiwacz od firmy Bosch. Wydajność tego wtryskiwacza to jest 2200. A jako ciekawostka mogę wam powiedzieć, że w dziku miałem 440, też Boscha. Tak więc możecie sobie wyobrazić, jak dobrze będzie podlewany silnik. No i wiadomo, o czym jeszcze nie mówiłem, ale będziemy chcieli silnik wystroić też na alkoholu. A jak o alkoholu mowa, to tutaj mamy taki Flex Fuel Sensor, który sczytuje mieszankę alkoholu z paliwem i te wszystkie wartości przekazuje dalej do EcoMastera, jak i też przekazuje informacje na temat temperatury paliwa. A jak mowa o paliwie, tutaj mamy regulator ciśnienia paliwa. Regulator ciśnienia paliwa mamy od firmy Aeromotive. I tak on właśnie się prezentuje nam. Takie regulatory ciśnienia paliwa właśnie się stosuje w autach z dużą mocą. Tutaj mamy zaworek MAG, który służy do sterowania doładowaniem w turbo. Tutaj mamy dodatkową pompę wody, która pomoże nam tak naprawdę, żeby przepchnąć całą wodę na tył auta, ponieważ jak wcześniej już wspominałem, chłodnicę wody zamontujemy w bagażniku. Dzięki temu będziemy mieli lepszy rozkład masy, no i jakby więcej płynu w obiegu, co spowoduje, że miejmy nadzieję, że auto będzie się mniej grzało. Tutaj mamy dwa bandaże termoizolacyjne, którymi owiniemy kolektor wydechowy. Lecimy z drugą paczką. Mamy tutaj wentylator od firmy Spar, który robi ponoć najlepszy przeciąg na rynku. Taki mi właśnie polecił też właśnie Marek Wartałowicz. Średnica, jaką tutaj mamy, to jest 305 mm. Mam takie dwa wentylatory, drugi jest w pudełku. Wcześniej miałem zamontowane w dziku wentylatory z Omegi od klimatyzacji, też dawały radę. No ale jak wiemy, no tutaj już jest trochę inny poziom, dlatego taki oto sprzęcik sobie zamówiłem. Wszystkie paczki mamy już odpakowane. A ja chciałem tutaj się odnieść do jednego tematu. Bardzo dużo osób pyta, jak może wspomóc budowę Subaru BRZ, żebym zrobił jakąś zbiórkę albo coś. Nie będę ukrywał, że jakby robienie zbiórek nie jest moim zdaniem dobrym pomysłem, ponieważ to jest budowa auta i zbiórki to można robić na chore osoby, na osoby potrzebujące. Tutaj bardziej można wspierać ten projekt i to, co się dzieje. I dlatego też dla Was mam przygotowany kod rabatowy od firmy FMIG na 15%. Wchodzicie na stronę, wszystko macie w opisie wypisane co i jak. I możecie sobie skorzystać z takiego właśnie rabatu. I w taki sposób właśnie mnie wspieracie, robiąc zakupy w firmach, które po prostu pozwalają mi też budować ten samochód. Tak to działa. Jeżeli ktoś chce jeszcze inaczej wesprzeć budowę Subaru BRZ, odpaliśmy na stronie Drift Patriot naklejkę z limitowanej wersji. Z takim właśnie tutaj drift projektem. Koszt naklejki 25 zł. Tak więc jest to taka cegiełeczka, można powiedzieć. Lecimy teraz do Marka zobaczyć, jak tam progres prac przy Subaru.
Siema. Jesteśmy właśnie w siedzibie Max Racing i idziemy zobaczyć, jak tam progres przy budowie Subaru BRZ. Proszę. Dzień dobry. Dobry. Jest i Subaru, jest i Marek. Siema Marek. Siemanko. Jaki plan na dziś? Tniemy i spawamy. Z tyłu tniemy, z przodu spawamy, z boku spawamy, trochę wiercimy. Zaczniemy od spawania z przodu. Zaczniemy od spawania. Widzę, że już trochę zrobiłeś. Jedną stronę mam gotową, bo musiałem czekać na ciebie i nie mogłem dalej robić roboty. I teraz robimy drugą stronę. Obspawamy kielichy. Znaczy w zasadzie jeden, bo jeden mamy już obspawany. Musimy najpierw odwiercić jakieś tutaj zgrzewy takich elementów niepotrzebnych, żebyśmy mogli obspawać całość dookoła, obczyścić to porządnie, wygrzać tą gumę, która jest na łączeniach fabrycznych, bo ta guma przy spawaniu się po prostu wytapia, wypływa i psuje nam spaw. A generalnie ogólnie cała operacja akurat w tej budzie moim zdaniem jest taka mocno profilaktyczna, bo tu mamy bardzo duże wzmocnienia w porównaniu na przykład do Nissana S13 czy do jakichś tam innych BMK, powiedzmy używanych w drifcie, także tutaj te wzmocnienia są z każdej strony zrobione, jest dodatkowo zastrzał z klatki, więc to obspawanie jest mocno profilaktyczne, ale przynajmniej będziesz spokojniejszy, że na pewno nic tutaj nie popęka. No ale możecie zobaczyć, na przykład tutaj jest już gotowy element i dzisiaj po prostu jest taki plan, żeby pokazać wam, jak to się robi od zera, tak żebyście mogli też zobaczyć trochę tej prawdziwej roboty. I co, myślę, że lecimy z robotą. No lecimy, bo sporo trzeba dzisiaj zrobić, a czas szybko ucieka. Dokładnie. Powiedz tylko, co potrzebujemy, żeby to wykonać, w ogóle jakie narzędzia, co nam się przyda. Podstawowe narzędzia no to spawarka, no bez tego nie pospawamy, a z takich drobnych rzeczy no to mały palniczek się przyda, żeby gumę wytopić, jakieś skrobaki, szczotka druciana i pewnie jeszcze parę innych rzeczy, ale to wyjdą w praniu jak zacznę to robić. A i rozwiertać przede wszystkim do zgrzewów. Można to zrobić wiertłem, ale istnieje ryzyko, że można przelecieć na wylot albo zostawić doły, w których później by trzeba było zaspawać, wygładzić, żeby wyglądało to ładnie. I delikatnie sobie tutaj szlifniemy nadmiar. Zawsze lepiej zostawić delikatną górkę, a nie miałby to być dołek. W zasadzie można sobie przyspawać taki element. Bo generalnie jak się wymienia jakieś takie blacharskie tematy, to się po zgrzewach rozwierca, a później się tu w tym miejscu spawa. Także jakbyś chciał kiedyś wrócić do serii, to odłóż to sobie. Dobra. Teraz oczyszczasz, tak? Jeszcze dodatkowo z tej gumy? Oczyszczam, bo tutaj nie ma za bardzo jak dojść szlifierką i trzeba to wydłubać. Wszystko mamy oczyszczone, zobaczcie. Tak to wygląda. Tu mamy szczelinkę.
Generalnie mamy wyczyszczoną całą powierzchnię, którą będziemy spawać. Oryginalnie te dwa elementy są ze sobą połączone zgrzewami. Niestety te zgrzewy są zrobione dość rzadko i może wystąpić taka sytuacja, że po paru latach zaczną te zgrzewy puszczać, ewentualnie jakaś rdza do środka wejdzie i zacznie ta karoseria pękać po prostu na tym łączeniu. Więc wzmacniamy ją spawami dodatkowymi. Wszystkie te połączenia w okolicy kielicha zostaną wzmocnione, bo to jest najbardziej narażone na ewentualnie jakieś pęknięcia, chociaż tak jak mówiłem wcześniej, tutaj jest tyle dodatkowych seryjnych wzmocnień plus zastrzał z klatki, że raczej nic by się z tym nie stało, ale profilaktycznie jak już mamy wszystko w zasadzie porozbierane, pocięte, to nie zaszkodzi i to obspawać. Generalnie spawamy to punktowo, robimy przerwy około 2 cm. Jakbyśmy pospawali to spawem ciągłym przez całą długość, byłoby to bardziej narażone na pęknięcie. Więc wiadomo, ta karoseria cały czas pracuje i przy spawie przez całą długość by była duża szansa, że zamiast to wzmocnić byśmy jeszcze osłabili, bo by mogło powstać pęknięcie na całej długości. A tak pomiędzy tymi spawami jeszcze jest miejsce tak jakby na pracę tego materiału. Subaru się już pali do jazdy. To dopiero początek generowania kłębów. Może nie z przedniej osi, ale coś tam będzie, tak? To jak w Toruniu, nie wiem czy widziałeś. Niektórzy montują sobie hydrołapę na przednie koła. A tak, na zaciski. To jest obowiązkowy zabieg w mistrzostwach w paleniu gumy. No. Mamy drugi kielich obspawany, także cały przód już jest wzmocniony. W takim etapie zostawiamy ten przód, to w 100% wystarczy. Tak jak właśnie wspomniałem, że to już jest na wyrost trochę, ale mamy święty spokój, że nic z tym przodem przez parę lat się nie stanie, bo generalnie nieraz można stwierdzić, że ktoś przejeździ powiedzmy rok czy dwa i nic się nie dzieje, ale to nie jest zabieg na rok czy dwa, to jest zabieg na 5 lat, na 6 lat. Bo mniej więcej po takim okresie użytkowania ta karoseria już przenosi naprawdę dużo przeciążeń i jest narażona na pęknięcia, więc mamy w tym momencie gwarancję, że po takim okresie na pewno tutaj nic się nie będzie się z tym działo. Tak to wygląda. Wszystko elegancko. Proszę bardzo. A my lecimy dalej z materiałem i z etapami pracy. W następnym odcinku Drift Projekt będziecie mogli zobaczyć, jak robimy mocowania pod kobyłki serwisowe i trochę nowych gratów. Przypominam też o rabacie od firmy FMIG, jak i o wspieraniu projektu na stronie driftpatriot.com. Jak ktoś widzi wartość w materiale, który Wam pokazujemy, będę wdzięczny po prostu za wsparcie. A na bieżąco Facebook, Instagram, 5.